Cześć kochani, witam się z Wami w kolejnym filmie. Dzisiejszy film będzie bardziej taki edukacyjny, a mianowicie chciałabym Wam opowiedzieć o mojej chorobie, o endometriozie i adenomiozie, na które cierpię. Z uwagi na to, że miesiąc marzec jest miesiącem świadomości o endometriozie, myślę, że taki film będzie bardzo przydatny, ponieważ ja sama, gdy poszukiwałam informacji na temat tej choroby, jestem ogromnie wdzięczna za filmy, które w tamtym okresie nagrywała Viscola oraz Beautiful Tricks, ponieważ to dzięki nim trafiłam do Instytutu Endometriozy we Wrocławiu i dzięki doktorowi Mikołajowi Karmowskiemu odzyskałam swoją sprawność i tak naprawdę mogę powiedzieć, że dostałam drugie życie, ponieważ naprawdę większa część objawów, z którymi się zmagałam, zniknęła. Ten film podzieliłam na dwie części. W pierwszej części chciałabym Wam powiedzieć, czym jest endometrioza, czym jest adenomioza, jak wygląda diagnostyka i jak wygląda aktualnie perspektywa leczenia tych schorzeń. W drugiej części natomiast opowiem Wam moją historię i jak to się stało, że dowiedziałam się po ponad 15 latach poszukiwania moich dolegliwości o tym, że jestem chora na endometriozę i adenomiozę. Czym jest endometrioza? Musicie wiedzieć, że jest to niestety przewlekła choroba zapalna. Ta choroba polega na tym, że tkanka podobna do endometrium, czyli tkanka wyścielająca macicę, znajduje się poza macicą. I ta tkanka może pojawić się na jajnikach, na jajowodach, w miednicy mniejszej, więzadłach, jelitach, pęcherzu moczowym, otrzewnej, a także poza jamą brzuszną. I to nie jest tak, że ta tkanka znajduje się poza narządem, poza macicą i sobie tak po prostu tam jest. Ona bardzo mocno reaguje na hormony, ulega mikrozapaleniom, powoduje sam stan zapalny w organizmie, powoduje wzrosty. Co też bardzo ważne, ona uciska na nerwy i może doprowadzić do uszkodzenia tych nerwów, a jak wiemy, uszkodzenia nerwów są nieodwracalne. I przede wszystkim ta choroba zaburza pracę narządów. I to nie jest tak, jak niektórzy sobie myślą, że to są po prostu bolesne miesiączki, ale jest to tak naprawdę choroba całego organizmu. Jakie są objawy endometriozy? Tak naprawdę objawy endometriozy są naprawdę bardzo szerokie, ponieważ są oczywiście typowe objawy endometriozy, do których zaliczamy silne bóle menstruacyjne, bóle owulacyjne, bóle podczas stosunku lub też bezpośrednio po nim, przewlekły ból miednicy, czyli tak naprawdę to, o czym myślą wszyscy, kiedy słyszą endometrioza, czyli takie typowo kobiece dolegliwości. Natomiast musicie wiedzieć, że objawy endometriozy to także stany zapalne jelit, bóle jelit, problemy tak naprawdę wszelkiego rodzaju jelitowe, jak zaparcia, wzdęcia, biegunki, gazy, a nawet niedrożność jelita, jeśli ten guz znajduje się w obrębie jelita grubego. Endobeli, czyli mimo po prostu aktywnego trybu życia, mimo trzymania diety, jest po prostu taki specyficzny brzuszek, który jest wzdęty na dole i to wygląda tak, że macie płaski brzuszek od góry i na dole jest po prostu takie uwypuklenie. I ono najczęściej właśnie objawia się, kiedy jesteście zestresowane, kiedy jesteście przed okresem, kiedy po prostu coś Wam zaszkodziło i po prostu endometrioza odzywa się stanem zapalnym. Zmęczenie, które towarzyszy tej chorobie, które jest nie do opisania, po prostu jednego dnia jesteście pełne energii, możecie przenosić góry, a następnego dnia nie macie siły zwlec się z łóżka. I to nawet nie z powodu dolegliwości bólowych, ale po prostu odcina Was totalnie, nawet mimo przespanych nocy, dobrego żywienia, dobrej regeneracji. Po prostu stajecie rano i nie macie siły nawet włożyć ubrań do szafy. Występują też problemy z płodnością i też musicie pamiętać, że to nie jest tak, że musicie mieć wszystkie te objawy, żeby móc mówić o tym, że jest to endometrioza, bo czasami po prostu kobiety, które mają endometriozę, nie mają żadnych objawów, przechodzą tę chorobę bezobjawowo
i na przykład mają duże zmiany, ale mają bezobjawowe, a są czasami takie osoby, które mają malutkie zmiany, ale są tak ulokowane, że daje to ogromne dolegliwości bólowe i też takie nieswoiste, jak na przykład promieniowanie do kończyny dolnej, w zależności na których tam więzadłach znajdują się zmiany, czyli takie objawy dające wrażenie rwy kulszowej, bóle lędźwi, migreny, więc czasami coś, co w ogóle nie kojarzy się z endometriozą, może być jej objawem. Co to jest adenomioza? Adenomioza jest to siostra endometriozy, tylko z tym, że ta tkanka nie znajduje się poza macicą, natomiast ona jest w macicy i wrasta w mięsień macicy. To skutkuje tym, że macica staje się powiększona, bolesna, jest w ciągłym stanie zapalnym i tak jak możecie się domyślać, każdy kolejny okres powoduje po prostu zwiększenie wrastania tych zmian w ścianę macicy, która z tą jednostką chorobową potrafi być kilkukrotnie większa niż normalna macica, co też tutaj nam powoduje, że to endobeli może być bardziej widoczne. Jeśli chodzi o objawy adenomiozy, są to długie, bolesne miesiączki, bardzo obfite. Występuje tutaj ogromny ból nie tylko w trakcie miesiączki, ale też przed nią. I czym się charakteryzuje adenomioza, że są to ogromne skrzepy po prostu krwi. Najczęściej adenomioza istnieje wraz z endometriozą, rzadziej spotyka się przypadki, gdzie ktoś ma tylko adenomiozę. Jak diagnozuje się te jednostki chorobowe? I tu od razu Was przestrzegam, są tak naprawdę tylko dwie metody weryfikacji i sprawdzenia diagnostyki tej choroby, czyli USG transwaginalne oraz rezonans miednicy mniejszej. Ważne, żeby po prostu te badania były wykonane w protokole endometriozy. Zaraz przejdziemy do omówienia tego, tylko tutaj Was chcę uczulić, nie róbcie żadnych badań z krwi, żadnych testów, bo teraz stało się to modne i swego czasu był też duży szum odnośnie do tego, że jedna pani, celebrytka promująca zdrowy tryb życia, wprowadziła swoje pakiety badań i między innymi w tych pakietach był pakiet diagnostyka endometriozy. Nie da się endometriozy zdiagnozować za pomocą badań na krew. Nie ma opcji. USG w protokole endometriozy i jeśli lekarz Was skieruje, bo najczęściej tak to wygląda, że lekarz, jeśli widzi, że coś jest, to kieruje Was po prostu na rezonans miednicy mniejszej, również w protokole endometriozy. To jest ważne, że zwykłe USG, które wykonacie u ginekologa, nic Wam nie pokaże i to nie chodzi o to, że maszyna jest zła, urządzenie jest inne. Lekarze, specjaliści od endometriozy diagnozują na takich samych maszynach do ultrasonografii jak zwykli lekarze ginekolodzy, z tym, że zwykli lekarze ginekolodzy nie potrafią prawidłowo zdiagnozować endometriozy. Dlatego wkleję Wam linka w opisie, ponieważ znajduje się lista miejsc w Polsce z lekarzami, którzy znają się na tym. Ja Wam z całego serca mogę polecić Instytut Endometriozy we Wrocławiu. Tam oczywiście musicie prywatnie się umówić, ponieważ ta placówka nie jest refundowana, ale wydaje mi się, że ośrodek we Wrocławiu jest takim wiodącym ośrodkiem leczenia endometriozy. Ja jestem bardzo zadowolona, leczę się już tam ponad 2 lata i dr Mikołaj Karmowski już na pierwszej wizycie zdiagnozował u mnie tę jednostkę chorobową, czyli endometriozę i adenomiozę właśnie za pomocą zwykłego badania USG. Podczas tego badania nie musicie się jakoś super do niego przygotowywać, to jest zwykłe badanie ginekologiczne, takie jak macie normalnie w gabinecie. Tyle z tym, że trwa trochę dłużej i ewentualnie może być bardziej bolesne w przypadku, kiedy macie zmiany w Waszym organizmie. Natomiast ja zostałam jeszcze skierowana na rezonans w protokole endometriozy, miednicy mniejszej i tu też jest ważne, musicie sprawdzić, ponieważ jest niewiele ośrodków, które potrafią prawidłowo opisać to badanie. Jednym z takich ośrodków jest ScanMex we Wrocławiu.
I ten ośrodek właśnie opisuje dobrze, ponieważ jestem specjalistka, która potrafi prawidłowo opisać to badanie. Jeszcze jest na pewno w Szczecinie, w Katowicach i w Warszawie takie miejsce. Też postaram się Wam zostawić linki do tych miejsc. To badanie jest drogie, ale to badanie jest drogie dlatego, że po pierwsze Wy się musicie też prawidłowo do tego badania przygotować. To znaczy przygotowujecie się specjalnym środkiem jak do kolonoskopii, a następnie podczas już samego badania macie wlewkę doodbytniczą oraz macie zastrzyk z środkiem, który zatrzymuje pracę jelit i podczas badania wykonujecie polecenia radiologa, który je przeprowadza, ponieważ trzeba tam wstrzymywać oddech, nie ruszać się, ale to badanie daje taki zupełny obraz tego, co w środku i gdzie się znajduje. Słuchajcie, ja też miałam operację i podczas operacji wyszło mi więcej zmian niż wskazywał na to rezonans oraz USG. Ale pamiętajcie, że to już była operacja z usunięciem zmian. Odchodzi się od tego, ale nadal w wielu miejscach wykonywana jest tak zwana laparoskopia zwiadowcza, czyli po prostu laparoskopem badają Wam, czy macie jakieś zmiany wewnątrz. Tego nie wolno robić, ponieważ każda ingerencja w Wasz organizm może roznieść te zmiany, które macie, bo tak to niestety wygląda, więc jeśli już chcecie laparoskopię, to tylko z zastrzeżeniem, że jeśli coś zostanie znalezione, to usuwają Wam te zmiany. Natomiast sama laparoskopia zwiadowcza, żeby tylko zobaczyć, czy coś w środku jest, nie. I to Wam powie każdy lekarz, który zna się na tej chorobie, że czegoś takiego się nie robi. Odchodzi się od tego i złotym środkiem diagnostyki endometriozy aktualnie jest USG transwaginalne. Tutaj możemy dodać, że w protokole endometriozy, żeby też Was uczulić na to, że musi być to wykonane przez specjalistę, który zna się na endometriozie. Jak wygląda leczenie tej choroby? Leczenie tej choroby jest bardzo holistyczne, ponieważ po pierwsze terapią hormonalną. I to leczenie hormonalne polega na tym, że lekarz decyduje o tym, jaki lek Wam przepisze. Najczęściej są to tabletki jednoskładnikowe, które zawierają składnik Diegonest. I ten Diegonest występuje pod różnymi nazwami handlowymi. Ja tego tu wymieniać nie będę, ale to jest takie pierwsze leczenie. Kiedy ono jest za słabe, bo też tak może być, że nie będziecie reagować na to leczenie, to wtedy lekarz najczęściej wybiera Wam już takie dwuskładnikowe leczenie. Teraz też jest na rynku taki lek, który jest lekiem trzyskładnikowym i tutaj chyba najbardziej i najlepiej kobiety na niego reagują, ale on już ma takie dosyć duże dawki. I to jest pierwszy element, czyli terapia hormonalna i tu możemy mieć albo tabletki właśnie z tym składnikiem, albo to, co lekarze też zalecają, jeśli to leczenie jest przewidziane na dłuższy okres, no to wkładka domaciczna. To jest wkładka albo Mirena, albo Kilena. Tutaj też oczywiście w zależności od tego, jakiej dawki wymagacie, bo w zależności od etapu, rodzaju, umiejscowienia, lekarz może zdecydować o różnej właśnie nazwie handlowej, bo one oprócz tego, że mają różną nazwę handlową, zawierają też różne dawki hormonów. Do leczenia hormonalnego trzeba też zastosować terapię dietetyczną. I tu nie ma co się oszukiwać. Jeśli ktoś myśli, że tabletki to jest rozwiązanie tej choroby, no to nie, bo tak naprawdę tym nie da się wyleczyć tej choroby, bo to jest choroba już nieuleczalna. Można tylko wprowadzać stan tej choroby w remisję, czyli w takie wyciszenie i po prostu zniwelowanie dolegliwości, ewentualnie właśnie zmniejszyć te zmiany, ale najczęściej to dotyczy właśnie zmian na jajnikach w postaci torbieli, które mogą się po prostu zmniejszyć i wchłonąć, ale terapia dietetyczna polega na tym, że stosujemy dietę przeciwzapalną, czyli ja tutaj się posłużę tym, co mi pan doktor powiedział na wypisie. Przede wszystkim trzeba zastosować metodę trójki. Eliminujemy nabiał, eliminujemy gluten i eliminujemy cukier, fruktozę. I pamiętajcie, że cukier,
Czyli ta fruktoza, ona będzie występować nie tylko w przetworzonym jedzeniu, które powinniśmy całkowicie wyeliminować i nie tylko na chwilę, ale po prostu powinniśmy zmienić cały swój styl życia i stosować tą dietę przeciwzapalną. Czyli eliminujemy przetworzone jedzenie, wywalamy cukier i cukier w postaci każdej. Czyli tutaj nadmierne spożywanie owoców też się do tego zalicza. Spożywanie miodu. Miód jest ogólnie najgorszy, bo on zawiera bardzo dużo fruktozy, a fruktoza jest właśnie taka prozapalna, pronowotworowa, a też można powiedzieć o tym, że endometrioza to jest taki rodzaj nowotworu, ale to jest wszystko w cudzysłowie, bo to nie jest nowotwór, ale porównajcie sobie charakterystykę nowotworów i charakterystykę endometriozy. Wydaje mi się, że jedyna różnica między tymi dwoma jednostkami jest tylko taka, że endometrioza nie zabija, chyba że po prostu doprowadzi do czegoś takiego, co spowoduje Wam niedrożność jelita, co spowoduje Wam wtedy nowotwór, że ta zmiana się zezłośliwi, ale sama w sobie jakby te guzy, które się znajdują na przykład na macicy, one Was nie zabiją, mogą tam doprowadzić oczywiście do niepłodności i tak dalej. Więc eliminacja cukru pod każdą postacią i też ograniczenie ilości spożywanych węglowodanów, bo węglowodany to jest cukier, więc tutaj się tego trzymajmy. Najlepiej te węglowodany sobie tam spożywać około treningowo, jeśli trenujecie. Raczej nie na śniadanie, tylko właśnie tak około treningowo. Eliminacja glutenu. Gluten też oczywiście jest prozapalny. Aktualne zboża, które spożywamy, one są bardzo zmodyfikowane, zawierają bardzo duże ilości glutenu, a także duże ilości białka typu D, którego człowiek nie jest w stanie trawić prawidłowo, dlatego tutaj albo zastosowanie mąk bezglutenowych i naprawdę teraz mamy tak obszerną dostępność mąk bezglutenowych z wszystkiego rodzaju właśnie zbóż bezglutenowych typu kasza gryczana, ryż, kasza jaglana. Naprawdę wybór jest bardzo duży, do tego też na przykład mąka z płatków owsianych, super sprawa do pancake'ów i naleśników. I ostatni element, czyli eliminacja nabiału. Eliminacja nabiału chodzi o to, że po prostu nabiał sam w sobie jest też prozapalny i tutaj nawet jeśli nie macie problemów z laktozą, to możecie mieć problemy z kazeiną, a jeśli nie macie problemów z kazeiną, to naprawdę mocno ograniczyłabym ten nabiał do maksymalnie 2-3 razy w tygodniu do jakiegoś posiłku, żeby ta dieta też była zróżnicowana i żeby też dostarczać wapń. Ale sam w sobie nabiał powinnyśmy unikać. Wiele osób po prostu ma tak, że nabiał stanowi podstawę ich diety, no bo łatwo się nabija w ten sposób białko. Kolejnym elementem, który powinniśmy wprowadzić do swojego stylu życia, to jest spożywanie dużej ilości białka. I chodzi mi o to, żeby zadbać o to, żeby w każdym posiłku było to białko, żeby każdy posiłek był zbilansowany i znajdowało się w nim źródło białka, węglowodanów i tłuszczy. I tutaj najważniejsze, dużo białka, spora ilość zdrowych tłuszczy, a tych węglowodanów właśnie tak bym powiedziała średnio, nie za dużo. Najlepiej, żeby to były właśnie węglowodany z warzyw, a nie po prostu z produktów mącznych i owoców. Kolejną kwestią będzie eliminacja całkowicie alkoholu z diety. Alkohol jest bardzo prozapalny, alkohol powoduje ogromne spustoszenia w organizmie, więc po prostu też zmieniamy swój styl życia tak, że eliminujemy ten alkohol. Eliminacja przetworzonej żywności, gazowanych napojów, wszystkiego, co jest po prostu z długą datą terminu, to powinniśmy eliminować, ponieważ tam się znajdują tłuszcze trans, tam się znajdują masa ilości konserwantów, które też mogą nam po prostu tutaj powodować, że organizm będzie cały czas w takim stanie zapalnym dodatkowo, a my chcemy eliminować ten stan zapalny. Przy okazji żywienia warto też wspomnieć o tym, że powinniśmy zadbać o tą suplementację przeciwzapalną i w przypadku endometriozy tak naprawdę powiem Wam, że najważniejsze to będą 3 rzeczy, czyli omega-3 i to naprawdę taka dobrej jakości omega-3.
Tutaj Wam polecam z Health Labsa Omega Forte. Ona jest naprawdę bardzo dobra w smaku, nie odbija się i ma dużą ilość tego oleju rybiego, w szczególności chodzi mi o EPA i DHA. Witamina D. Witaminę D też najlepiej suplementować przy endometriozie. Oraz trzecim elementem będzie kurkumina. Kurkumina jest takim złotem na stany zapalne i ona obniża nam tutaj właśnie stany zapalne. Omega-3 też oczywiście to robi, plus witamina D3, ona też dba tutaj mocno o gęstość kości, o dobre samopoczucie, no bo ta endometrioza też sama w sobie powoduje mocne obniżenie nastroju. Do leczenia powinniśmy też dodać fizjoterapię uroginekologiczną, która pozwoli nam tutaj zmniejszyć napięcia w obrębie miednicy mniejszej i też spowoduje, że ten komfort życia się poprawi. I w ostateczności właśnie leczenie operacyjne, kiedy nie reagujecie na terapię hormonalną lub też Wasze zmiany są już na takim etapie, że lekarz decyduje i kieruje Was na operację i ta operacja pozwoli Wam usunąć te zmiany i odzyskać nie tylko ruchomość tkanek, ruchomość organów, ale przede wszystkim takie życie bez bólu. Oczywiście w połączeniu z dietą, ze stylem życia, ze zmianą nawyków. I ostatnim punktem, jeśli chodzi o leczenie, będzie wprowadzenie aktywności fizycznej. Wprowadzenie aktywności fizycznej, jaką lubicie, mogą to być spacery, może to być jazda na rowerze. Najważniejsze, żeby to było o takim średnio umiarkowanym natężeniu, żeby też nie powodować zbyt wysokiego tętna, zbyt wysokiego stresu dla organizmu, bo wtedy ten organizm zareaguje odwrotnie do tego, co byśmy chcieli uzyskać. Myślę, że w skrócie byłoby to tyle. O endometriozie można naprawdę mówić bardzo szeroko. Ja Was zachęcam do pogłębiania tego tematu, w szczególności panów, których kobiety właśnie cierpią na tą chorobę, ponieważ dla Was coś może się wydawać dziwne, ale dla tej kobiety naprawdę to nie jest tak, że o Jezu, przesadzasz, to tak Cię naprawdę nie boli, bo to czasami potrafi boleć tak, że Was wykręca do połowy, czołgacie się na kolanach do toalety i na toalecie macie to samo, więc naprawdę tutaj do Panów ogromna prośba o wsparcie, empatię i zgłębienie tematu, bo Wasze wsparcie dla partnerek w tej chorobie jest niezmiernie ważne. Przejdźmy teraz do mojej historii choroby. Jeśli mogłabym stwierdzić, kiedy tak naprawdę pierwszy raz poczułam jakiekolwiek dolegliwości, które mogłyby sugerować, że jest to endometrioza, to powiedziałabym, że był to kwiecień 2009 roku, kiedy miałam około 14 lat i pamiętam bardzo dokładnie moment, który dziś uważam za początek tego całego koszmaru. Ja wtedy brałam udział w konkursie poezji niemieckiej. Ten konkurs odbywał się w liceum, ja chodziłam do gimnazjum. Pamiętam, że w trakcie tego konkursu bardzo zaczął mnie boleć brzuch z lewej strony. To jest w dolnym właśnie tutaj kwadracie i to jest esica. Gdzieś tam mnie zaczęło boleć i po prostu pamiętam, że nic nie miałam takich dolegliwości, że na przykład musiałam nagle wyjść do toalety czy coś. Po prostu bardzo bolał mnie brzuch, który zaczął puchnąć. Coś w rodzaju takiej kolki jelitowej z lewej strony. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie miałam, więc to był pierwszy raz, dlatego tak dobrze pamiętam, kiedy to się wydarzyło. I w takim stanie pamiętam, że po konkursie poszłam na przystanek autobusowy, żeby wrócić do domu autobusem. I ja wtedy dojeżdżałam do gimnazjum 10 km od mojej miejscowości rodzinnej, wsi, na której mieszkałam. Pamiętam, że siedziałam na przystanku, taka trochę skulona i podeszła do mnie pani i zapytała się mnie, czy wszystko ok, czy coś mi pomóc, bo byłam ponoć zielona i bardzo blada. Myślę, że wtedy tak naprawdę to był początek mojej choroby, tylko jeszcze o tym nie wiedziałam. Na początku więc moje objawy nie były takie oczywiste, gdzieś tam moje miesiączki były raczej dłuższe, czasami miały dziwną strukturę, ale w tamtym czasie mi się wydawało, że to jest po prostu normalne i że tak ma każdy. Jakoś nie zagłębiałam się w ten temat.
bo oczywiście te moje dolegliwości bólowe były, ale nie były na tyle intensywne, żeby bardziej zainteresować się tematem. Ale z czasem zaczęło mi coraz więcej rzeczy szkodzić. Szkodziło mi jedzenie, stres, wysiłek i tak naprawdę chodziłam od lekarza do lekarza. Oczywiście zaczęłam najpierw diagnostykę u lekarza rodzinnego, który przepisał mi takie typowe leki rozkurczowe. One generalnie nic nie dały. Później trafiłam do gastroenterologa, który powiedział wtedy jako diagnozę, że mam się po prostu mniej stresować. Dzisiaj mi się to wydaje bardzo absurdalne, ale no wtedy wierzyłam, tak, że po prostu, nie wiem, może mam jakąś nerwicę, może ja się stresuję i te wszystkie moje objawy są z tego powodu. I przyszedł rok 2013, rok, w którym poszłam na studia, poszłam aż o 250 km dalej niż mieszkałam na studia. Więc po prostu znalazłam się sama w dużym mieście. Wtedy pamiętam, że już było naprawdę bardzo źle. Pamiętam też takie sytuacje, że po prostu w momencie, kiedy miałam dostać okres, potrafiło mną wykręcić do połowy i ja z bólu po prostu, wiecie, nie mogłam się załatwić ani nic i to było coś okropnego i serio, wtedy myślałam, że po prostu umieram. I ja wszystko zwalałam na to, że są to jelita, więc cały czas chodziłam od jednego gastroenterologa do drugiego i cały czas dostawałam nowe leki, zalecenia, żeby się nie stresować i po prostu zwolnić tryb życia. Wtedy też pamiętam, że był to okres, gdzie wielokrotnie ja trafiałam na SOR, bo moje kolki wyglądały tak, że po prostu ten brzuch mi bardzo puchł do takich rozmiarów, że ja nie byłam w stanie czasami oddychać i wielokrotnie lądowałam na SOR-ze. Najczęściej właśnie tutaj w Krakowie, w szpitalu wojskowym, gdzie wiadomo, zanim oni mnie przyjęli, to czasami te kolki się zmniejszały, a czasami po prostu one trwały, dawali mi leki na rozkurczenie, leki z symetikonem, robili RTG, oczywiście jelita bardzo zagazowane i tak dalej. Czasami też trafiałam na SOR u mnie w mieście rodzinnym i wtedy pamiętam, że była jedna taka absurdalna sytuacja, podczas której oni się mnie zapytali, czy ja jestem w ciąży. Jakby w ogóle nie wiem skąd, nie rozumiem. No ja mówiłam, że nie. I oni, że może mama ma wyjść, bo wtedy pamiętam, że mama była ze mną w gabinecie, no bo mnie przywiozła, to weszła. I czy mama ma wyjść, bo może ja się wstydzę powiedzieć przy mamie, że jestem w ciąży. Ej, no ludzie, serio, po prostu skręcasz się z bólu, boli Cię brzuch, a ktoś Ci wmawia, że jesteś w ciąży. No serio, wystarczyło wtedy pobrać krew, zrobić beta-HCG i by wszystko było, czy jestem w ciąży, czy nie. Więc ja naprawdę, ręce mi opadały, ja już nie wiedziałam, gdzie szukać. Pamiętam, że zaczęłam coraz intensywniej czytać. Zrobiłam test na SIBO w 2021 roku, który wyszedł pozytywny. No i wtedy wydawało mi się, że mam rozwiązanie, jestem chora na SIBO, stąd te wszystkie moje problemy. Tylko ja wtedy jeszcze nie wiedziałam, że SIBO to jest skutek i gdzieś jest jakaś przyczyna tego SIBO, która po prostu je powoduje. Standardowo trafiłam znowu do lekarza gastroenterologa, który przepisał mi kurację antybiotykową, mnóstwo suplementów. Ja tę kurację przeszłam, próbowałam wprowadzić tą dietę low FODMAP, no ale niestety to SIBO się nie wyleczyło, nadal je miałam. Nie chcę nawet Wam mówić, ile po prostu pieniędzy wydałam w tamtym okresie na diagnostykę, na leczenie, bo ten lek na SIBO jest naprawdę bardzo drogi. Więc nadal pozostawałam w tym, że no nie wiem, co mi dolega, no bo skoro leczenie na SIBO nie pomogło, no to o co chodzi? Wtedy też pamiętam, robiłam kolonoskopię, robiłam testy na alergię, robiłam różnego rodzaju badania, żeby tylko znaleźć przyczynę i celiakia. Nic nie wychodziło. Po prostu, nie wiem, wprowadziłam dietę low FODMAP, ona też, o ile na początku mi trochę pomogła, no to później jakby nie widziałam żadnych zmian, a ta dieta, nie wiem czy wiecie, a jak nie wiecie, ona jest bardzo mocno ograniczająca, tam naprawdę spożywa się bardzo mało produktów, a każdy produkt trzeba ważyć, bo tak naprawdę chodzi tam o ilość spożywanego produktu. Oczywiście są też produkty, których nie można spożywać, ale główna zasada, że trzeba wszystko ważyć. No i pamiętam, że był rok 2023 i Wiscola wtedy wrzuciła filmik o tym, jak właśnie miała endometriozę, jak ją zdiagnozowali, no i jak to wygląda wszystko. I pamiętam, że wtedy zaczęłam sobie o tym czytać, no i
Wiecie, patrzę na zdjęcia i kurczę, no mój brzuch wygląda jak właśnie ten ze zdjęć. Objawy częściowo się pokrywają, bo ludzie mieli naprawdę szeroki zakres tych objawów, w zależności gdzie te zmiany mieli. I pamiętam, że wtedy pomyślałam tak, już tyle naście tysięcy wydałam na diagnostykę, tylu lekarzy odwiedziłam, no już mi naprawdę nic nie tracę, umawiając się na wizytę, płacąc za nią i dowiadując się, czy mam to, czy nie mam, a przyznam Wam się szczerze, że wtedy liczyłam na to, że po prostu to mam. Chciałam dowiedzieć się, co mi dolega i co powoduje wszystkie moje dolegliwości. I pamiętam, że we wrześniu zadzwoniłam do Wrocławia, umówiłam się na wizytę, która była w marcu. Więc termin był dosyć odległy, no ale wiecie, standardowo to bardzo szybko przeleciało, no i przyszedł dzień wizyty. Oczywiście pan doktor Mikołaj Karmowski na początku zrobił ze mną wywiad, zapytał się, co mi dolega, z czym do niego przychodzę, spojrzał na moje badania, które już do tej pory wykonywałam. I też moją taką dolegliwością w tamtym okresie było to, że po prostu promieniowało mi strasznie do prawej nogi. W momencie, kiedy ja tutaj bardzo mocno rozciągałam mięsień, jakby Wam teraz obrazować, wszelkiego rodzaju martwe ciągi sumo, odwodzenia nogi w tył, próby robienia szpagatu, czyli tu wszystko, co się Wam tak rozciąga, powodowało taki dziwny ból, który promieniował mi do nogi jak rwa kulszowa. Ale ja nie miałam rwy kulszowej, dlatego że po prostu już naprawdę to było chore, bo ja od razu leciałam i robiłam rezonans, bo się już tak bałam wszystkiego, co mi dolega i na rezonansie nic nie wyszło, nawet zrobiłam rezonans biodra, też nic nie wyszło, oczywiście jakieś tam delikatne wypukliny, ale bez uciskania na korzenie nerwowe. Powiedziałam o tym lekarzowi, no i on tak, wiecie, uśmiechnął się i nic, no i zaprosił mnie tam na fotel, no i zaczęło się badanie, no i od razu lekarz mi powiedział, że mam adenomiozę, że to on to widzi, taką rozproszoną, oraz powiedział, że mam zmiany, no tam na różnych lokalizacjach, już się w to nie zagłębiajmy, ale właśnie jedna z tych zmian powodowała mi promieniowanie do nogi. Po badaniu lekarz mi wszystko wytłumaczył, omówił, zaproponował leczenie, no i zaczęłam tak naprawdę przyjmować leki hormonalne, których nigdy w życiu nie chciałam przyjmować. Ja od zawsze byłam przeciwniczką leków hormonalnych i naprawdę dziwiłam się, jak niektóre osoby po prostu z własnej woli mogą takie świństwo brać, ale no widzicie, przyszła kryska na matyska, no i mnie też dopadło to, że musiałam tutaj właśnie zacząć zażywać takie leki. Wtedy też zaczęłam wykonywać wszystkie badania powtórne na SIBO i inne takie jeszcze różne rzeczy typu Helicobacter pylori, pasożyty, różnego rodzaju badania laboratoryjne, żeby wszystko wykluczyć. Lekarz też na wizycie zalecił mi wykonanie rezonansu magnetycznego miednicy mniejszej w protokole endometriozy. Ja to badanie wykonałam, jechałam do Wrocławia specjalnie i uwaga, rezonans pokazał wszystko 1:1, co powiedział lekarz. Więc naprawdę ja chylę czoła, po prostu jest to niewiarygodny specjalista, który po prostu za pomocą głowicy USG powiedział wszystko to samo, co wykazał rezonans. Wtedy też pamiętam, że już byłam tak przewrażliwiona, że też umówiłam się od razu na rezonans w protokole endometriozy, ale jamy brzusznej, żeby zobaczyć, czy po prostu w obrębie jamy brzusznej też się coś nie znajduje. To chodziło głównie o narządy typu żołądek, wątroba, nerki itd. No bo tutaj po prostu lekarz tą głowicą nie jest w stanie wjechać wyżej. Też chciałam zobaczyć, czy na przykład czegoś w jelicie cienkim nie mam, no ale jama brzuszna była czysta. Pamiętam, że przyjmowałam te leki kilka miesięcy i one, wiecie co, one mi nie przynosiły żadnych takich pozytywnych skutków. I ja wysłałam wynik wtedy w sierpniu rezonansu do lekarza,
No i w odpowiedzi dostałam, że po prostu powinnam zastanowić się nad operacją, no bo tutaj są takie niektóre zmiany, które tego wymagają, w szczególności, że po prostu moja ściana jelita była zrośnięta z macicą, co mi dawało ogromne dolegliwości jelitowe. I taka decyzja też została podjęta i w styczniu 2025 roku ja przeszłam tę operację w Instytucie Endometriozy we Wrocławiu. Koszt takiej operacji jest wysoki, nie ukrywam tego, ponieważ no tam ceny to są rzędu kilkudziesięciu tysięcy. Zakres operacji może być różny i w przypadku leczenia na NFZ, bo od lipca 2025 roku również takie operacje można już wykonać w wielu ośrodkach w Polsce. Natomiast operacje na NFZ wyglądają tak, że oni mają określony czas, za które Narodowy Fundusz Zdrowia płaci. I teraz pomyślcie sobie taką rzecz. Otwierają kobietę laparoskopowo i jest tam tyle zmian, że jest to operacja na przykład na 10 godzin. Oni usuną jej tylko to, co najważniejsze, te 2 godziny. Resztę zostawiają, zamykają i to się rozsiewa dalej. Plus na NFZ nie stosują żeli przeciwwzrostowych, a to też jest ważne, bo jak Wam się porobią wzrosty na narządach, to dalej ta ruchomość będzie kiepska, dalej Was będzie bolało, ciągnęło i tak dalej. Więc ja się zdecydowałam na operację w Instytucie Endometriozy, bo wtedy jeszcze nie było leczenia takiego na NFZ w całej Polsce. Było kilka ośrodków, które to wykonywały, ale na przykład jeden z ośrodków operował tylko w przypadku, gdzie groziła stomia jelita. Ja zmian w jelicie nie miałam na jelicie, które właśnie powodowało wzrost z macicą. Oprócz tego jeszcze w kilku miejscach, a podczas samej laparoskopii okazało się, że miałam też zmiany na nerwach podbrzusznych i w perspektywie kilku najbliższych lat groziłoby mi samocewnikowanie, co oczywiście, jak to usłyszałam, to było przerażające. Przed operacją musicie podpisać też zgody na to, że no, gdyby taka potrzeba zaistniała, no to wyłonią Wam stomię czasową lub trwałą. I pamiętam, że jak ja się obudziłam po operacji, na tej sali pooperacyjnej, to pierwsze co zrobiłam, to się zaczęłam tu dotykać po brzuchu, czy nie mam stomii. I Jezu, straszne to jest, jak teraz sobie myślę. Potem oczywiście przychodzi do Was Pani fizjoterapeutka, przychodzi do Was Pani dietetyczka, wszystko z Wami omawiają, szybko też Was pionizują. U mnie to trochę trwało, ale to jest po prostu odrębna historia. Pionizują Was i musicie chodzić. Im więcej chodzicie po operacji, tym szybciej dochodzicie do siebie. No i słuchajcie, dojechałam i tu spędzę najbliższe 4-5 dni. A słuchajcie, już jestem właśnie przyjęta do pokoju i powiem Wam, że tu jest jakby luksusowo. Mam swój szlafroczek, więc niepotrzebnie brałam swój. Oczywiście klapeczki, ręczniczki, zestaw kosmetyków. Hej, ja właśnie jestem przygotowywana już do zabiegu. Już mam podłączone kroplówki. Także trzymajcie kciuki. Mam nadzieję, że wszystko się uda i będzie dobrze. Zaplotłam sobie takie 2 warkoczyki, bo to jednak będzie wygodniej troszkę. No i czekam. Hejka kochani, dzisiaj jest sobota, jestem już 2. dzień po zabiegu i jeśli moje badania krwi dzisiaj wyjdą ok, no to jest duża szansa, że wyjdę dzisiaj ze szpitala. Właśnie będę zajadać śniadanie, od wczoraj już śmigam, to znaczy robię spacerki babcine po korytarzu, ale jest naprawdę ok. Wydaje mi się, że dosyć szybko wracam do sprawności, ale też nie ma co się tutaj, wiecie, porywać powolutku. Wszystko się udało. Opieka naprawdę fajna, lekarze to jest złoto, więc jeśli któraś z Was ma jakieś podobne problemy, to nawet nie szukajcie, tylko od razu uderzajcie do Euromedicare we Wrocławiu, do Instytutu Endometriozy. Ja Wam mogę polecić doktora Karmowskiego, jest moim lekarzem prowadzącym, natomiast tutaj operował mnie też doktor Kotarski,
i też mogę go polecić, ponieważ on też do mnie bardzo często zaglądał, dopytywał się, no i też tutaj pilnował, żeby wszystkie procedury już pooperacyjne terminowo zachodziły. Dosyć późno mnie wypionizowali, bo dopiero po 30 godzinach, więc chyba to było takie najgorsze, że po prostu leżałam cały czas z tym wpuszczonym gazem do brzucha. No i on też nie miał jak schodzić, bo to dzięki ruchowi on schodzi. No ale tak, ale wszystko jest ok, więc dzisiaj już wracam do domu, do mojej bulci. No nic, cieszę się. Więc ja tę operację przeszłam. Wrzucę też Wam tutaj kilka zdjęć, jak wyglądał mój brzuch, kiedy właśnie miałam te objawy endobelii. I możecie zobaczyć właśnie w tej chwili, tutaj się gdzieś Wam zdjęcia wyświetlają. No ja sobie robiłam dużo tych zdjęć i są to zdjęcia mniej więcej od 2014 roku aż do 2023 roku. Z tych pierwszych okresów mam niewiele tych zdjęć, ponieważ jeden telefon mi z zawartością przepadł, ponieważ się zresetował. Natomiast to, co mam, no to Wam tutaj wyrzucam, żebyście też mogli sobie zobrazować, jak to wyglądało. Pierwsze pół roku po operacji to były najpiękniejsze miesiące mojego życia. Pamiętam, że wtedy był czas, kiedy ja się też przygotowywałam do... Jezu, przepraszam Was, ale po prostu jak o tym myślę dzisiaj, to wiecie, dziwne jest po prostu, kiedy budzicie się rano i nic Was nie boli. Kiedy cały dzień mija i macie płaski brzuch. Kiedy to się utrzymuje przez dłuższy czas. I ja pamiętam, że w tamtym okresie przygotowywałam się do egzaminów adwokackich, więc poziom stresu był ogromny. Bo to nie było tak, że wiecie, no ktoś by powiedział, że nie bolało Cię dlatego, bo nie miałaś stresu. Naprawdę miałam bardzo dużo stresu, bo uczyłam się po kilkanaście godzin dziennie do egzaminu i codziennie wstawałam bez bólu brzucha. Codziennie. Ja wiem, że na początku tam gdzieś mnie te blizny ciągnęły, jak te rany się goiły, no to były jakieś tam dolegliwości, ale nie było tych dolegliwości, które ja miałam przez ostatnie 15 lat. I ja aktualnie po tej operacji dietę stosuję na 100%, po prostu nie spożywam alkoholu, nie jem glutenu. Jak zjadłam kilka razy gluten, no to bardzo mnie bolał brzuch. Nie jem nabiału, nie jem cukru. Jedyny cukier, jaki spożywam, to jest pomarańcz i kiwi. I to nie codziennie, tylko 3 razy w tygodniu i borówki amerykańskie. I to jest wszystko z cukru, co spożywam. Staram się dbać o aktywność fizyczną. Zmniejszyłam jakby intensywność mojego treningu siłowego. Już nie dźwigam tak ciężko. Raczej są to lżejsze ciężary, ale dbam o to, żeby spacerować i zaniedbałam trochę sen, ale staram się znowu wrócić do tego, żeby spać minimum te 7 godzin. No i niestety jakby specyfika zawodu, który wykonuję, jest bardzo obciążająca psychicznie, więc gdzieś tam czuję czasami po prostu te dolegliwości w postaci tego, że moje jelita gorzej pracują. Ale myślę, że to już jest bardziej kwestia, wiecie, głowy tego, że po prostu jest stres, jest impuls do jelit i one źle pracują, ale no, sam taki skutek tego, co miałam wcześniej, nie promieniuje mi nic do nogi, nic mnie nie wykręca w trakcie miesiąca tak, że nie mogę się załatwić i mam nadzieję, że żadnych nawrotów nie będzie, bo po prostu nie chcę przechodzić tego drugi raz, bo to jest straszne, kiedy ból jest Waszą codziennością, kiedy przyzwyczajacie się do bólu tak, że po prostu on jest z Wami codziennie i że dziwnie jest Wam, kiedy nic nie boli, że nie boli, o Jezu, coś jest nie tak, gdzie to powinno być odwrotnie. Oczywiście dalej mi się zdarzają momenty, kiedy mam to endobelii, w zależności właśnie, bo na tym leczeniu hormonalnym nadal czasami po prostu są takie objawy. Komfort mojego życia poprawił się ogromnie, naprawdę znacząco. Jeśli mogłabym opisać go tak procentowo, to ilość moich objawów została zredukowana do jakichś 30%, co jest naprawdę czymś niesamowitym. I nagrywam ten film po to,
bo wiem, że nadal wiele kobiet słyszy, że przesadza, że udaje, że na pewno tak nie boli, że są słabe, że weź iść do lekarza, że musi boleć, że taka twoja uroda. To są po prostu hasła, z którymi kobiety nadal się spotykają, a nie powinny. I jeśli oglądając ten film, słysząc moją historię, znajdujesz choć mały element, który współgra z tym, co ty czujesz, umów się do lekarza, umów się do specjalisty, zdiagnozuj się i spraw, by komfort twojego życia wrócił. Bo nie wymyślasz, nie udajesz, nie musi boleć i to nie jest taka twoja uroda. I jeśli dotrwałeś do tego momentu, to serdecznie dziękuję ci za oglądanie. Niech ten film idzie w świat, niech on ma walor edukacyjny, niech ma walor uświadamiający. A jeśli dzięki temu filmowi choć jedna osoba się zdiagnozuje i poprawi komfort swojego życia, to było warto go nagrać. Dziękuję wam serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie.